Witam Was serdecznie, Michał Miłowski w nowym roku 2023 na mojej pierwszej wyprawie. Dzisiaj mamy 3 grudnia i zaplanowałem sobie taki przejazd 80 km wzdłuż wschodniej strony Warty z Poznania w kierunku Śremu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To są takie dzikie tereny, także zapraszam na film. No dobra, kierujemy się na szachty, czyli jak ja to mówię, poznańskie Everglades, i potem w kierunku Warty oczywiście do Poznania. No i będziemy jechali tą, tak jak już wspominałem, tą wschodnią częścią, jak najbliżej rzeki Warty. Chcę zobaczyć, jak to wygląda, jaki tam jest potencjał na to, żeby zrobić jakiś latem tam może biwak. No i cóż, lecimy. Pogoda jest naprawdę, jak widzicie, rewelacyjna jak na 3 stycznia. Tym bardziej, że w tej chwili już jest 7 stopni, a ma być dzisiaj pod 10. I to jest niby taki ostatni bezdeszczowy dzień z tak wysoką temperaturą. Więc trzeba było szybciutko wziąć sobie urlop w pracy i wykorzystać ten dzień właśnie na rower. Rondel niech się trochę przegoni, bo stał pod schodami i obrastał kuchurzem. Chociaż nie tak do końca, bo 1 stycznia pojechałem na otwarcie sezonu rowerowego organizowanego bodajże przez Wiarę Lecha na Rusałce i honorowy objazd Rusałką zrobiłem, a i tak wyszło mi tego dnia z dojazdem, z przejazdem 40 km. Zapraszam, jeżeli mnie nie obserwujecie, to zapraszam na Komuta. Tam moje wyprawy wszystkie zawsze są, a nie wszystkie są na YouTubie. Dlaczego mówię na szachty poznańskie Everglades? No sami zobaczcie. Mówię to troszeczkę z szyderą oczywiście, ale jest tu naprawdę mnóstwo jeziorek, stawów, jak to zwał, tak zwał. I przypomina mi to lekko właśnie ten wspaniały park. No, na szczęście tutaj nie ma krokodyli, ale są za to dziki. Już 2 razy się spotkałem. No dobra, lecimy dalej. Garmin w końcu zatrybił czacze, poładował i ładował sobie mapę w nieskończoność, chociaż ją pokazywał, więc nie wiem, o co tu do końca chodzi. Z tym Komutem tu nie do końca on współpracuje, ponieważ ja mapy projektuję sobie, trasy przejazdu na Komucie. Po prostu no, nauczyłem się na nim to robić. Jest dla mnie to bardzo wygodne, przejrzyste. Jest sporo atrakcji, między którymi można się przeklikać. No ale dobra, nie będę już o tym się tutaj rozwodził. Znacie na pewno tą mapkę, a jeżeli nie, to zachęcam do skorzystania z niej. Zobaczcie, jakie tereny, kurde. Jesteśmy w Poznaniu, a normalnie jakbym był na jakiejś we wsi. Ciekawe. I co, tu w lewo? Tutaj tu w lewo. I cyk, proszę. Jesteśmy na ulicy Opolskiej. Godzina 10 dochodzi, już wszyscy w pracy. Nie powinni być.
Dzyń, dzyń. O, dziękuję. No tak, to jest ścieżkochodnik. No i temperatura 5,5 stopnia, więc jest naprawdę rewelacja. Oczywiście ubrałem się za grubo. No i dotarliśmy na poznański Dębiec i już przed nami zaraz będzie Warta. Przejedziemy z zachodniego na wschodni brzeg i w dół pod prąd będziemy jechali w kierunku Śremu. Zobaczymy. Sam jestem naprawdę ciekaw, co mnie tam spotka. Obawiam się, że będzie to niezła przeprawa, taka hard MTB albo enduro MTB bardziej. O, proszę, zielone, jedziemy. I słuchajcie, pamiętajcie o tym, bo już to teraz dzisiaj wyćwiczyłem i jeszcze 1 stycznia, że kierowcy muszą się na nowo przyzwyczaić do tego, że są rowerzyści na drogach. Dobra, mamy teraz tutaj lasy komunalne i już ten rajwan, hałas, zgiełk miasta po 10,5 km mam za sobą, myślę. O, szedł, aż się wszystko zaczęsło. Tam przed nami Poznań, dokładnie. I oczywiście rzeka Warta. W tamtą stronę właśnie płynie w kierunku Poznania. A my sobie pojedziemy właśnie w tą stronę. I tutaj jak najbliżej lewej strony, gdzieś około 30 km chcę przejechać wzdłuż Warty. Właśnie no, prawą stroną, patrząc od południa na północ, no to jadę prawą stroną albo wschodnią stroną pod prąd w kierunku Śremu. Jest to, tak można powiedzieć, prawie że całodzienna wyprawa, bo wyruszyłem jakieś tam ile czasu temu? Pół godziny temu wyruszyłem, przejechałem 11 km i słuchajcie, chciałem sobie zabrać torbę podsiodłową, ale mówię, no kurde, i mam lampkę, no lampkę mogłem przełożyć na torbę, ale mam błotnik, nie wiem co tu mnie spotka, jak blisko będę mógł jechać Warty, jak będzie wyglądała ta droga. I nie chciałem rezygnować. Oczywiście wziąłem sobie jeszcze dodatkowy bidon, tak jak latem. I pierwszy raz na rower, no może nie pierwszy, ale na taką wyprawę wziąłem sobie plecak. Taki plecak jeszcze z Ironmana. I zobaczymy, jak to będzie w plecaku, bo ja bardzo nie lubię plecaków. A po co ten plecak? No w plecaku mam kubek, żeby sobie zrobić kawkę jakąś. O. Żeby sobie zrobić jakąś kawkę. I też wziąłem taką małą rację żywnościową, żeby sobie zjeść obiadek i wam coś tam, coś pokazać z takiej małej racji żywnościowej. No dobra, muszę wam powiedzieć, że z tych błotników, które kupiłem w sklepie na D, jestem mega zadowolony. Niedrogie i naprawdę się spisują na medal. No dobra, koniec tego gadania, lecimy dalej. A teraz jesteśmy na Starołęce Małej i chciałem wam pokazać jedną taką ciekawostkę. Otóż jeden z wielu portów poznańskich, a mamy tablicę informacyjną, tam jedziemy pod słońce centralnie. I to jest fort główny pierwszy. Proszę. Tak wygląda ta fortyfikacja, która tam jest przed nami, ale jest szlaban. Obszar Natura 2000, fortyfikacje w Poznaniu. No i to oczywiście można sobie poczytać, wchodząc tutaj na to, więc ja nie będę tu, albo wpisując sobie Twierdza Poznań. Fajna strona, można dużo ciekawych rzeczy w niej wyczytać sobie. Nie będę tutaj filozofował. Ja oczywiście kiedyś za młodego tutaj po tym forcie sobie skakałem. Tam jest jeszcze jedna tablica informacyjna, może podejdziemy, zobaczymy.
No, należy do jakiejś firmy, nie będziemy tutaj się ładowali niepotrzebnie. Natomiast tam możemy sobie podejść. Damy radę. Kto jak nie my? Aha. Proszę, Ford zbudowany w latach 1877, a 81, no to ma już trochę latek. Dobra, więc tak wygląda ta ścieżka wzdłuż Warty. Wydeptana, kurde, tylko kaloszami wędkarzy. Albo nawet i przez dziki. Jeżeli to tak będzie miało wyglądać, to średnio to widzę. Nie no, faktycznie to nie, to jest steptane przez dziki. Chociaż może coś tu jest lepiej już. O, to jest jakieś z samochodami ktoś ujeździł. No może. Aha, bo tutaj budują. Deweloper nad całą Wartą buduje. No spróbujemy pojechać. No może nie będzie tak źle. Może za szybko się wystraszyłem. O, jakby tak było, no to by było git. Dobrze, że się nie cofłem, bo tam było straszne błocko. Holendę. Jakie tam było błocko. No to pięknie jest. No, jesteśmy pod autostradą A2. Tu nigdy mnie nie było. Ani z jednej, ani z drugiej. Kurde, martwi mnie, że nie wziąłem gazu pieprzowego, bo widać tutaj niewiarygodną obecność dzików. A słońce tak oślepia momentami, że nic nie widzę. Muszę w końcu zainwestować w okulary rowerowe, takie fotochromowe, porządne. Bo te z tymi zmiennymi szybkami, no to nie do końca zdają egzamin. Szczególnie właśnie w taką pogodę, jak dzisiaj. Tu mam tylko lekko przyciemnione. Tu jakaś przystań. A, pewnie była przydatna przy budowie wiaduktu. Też coś budują. Ciekawie, jak to wygląda tu. Tak, może mało gravelowo, ale widzicie, jadę. Da się jechać. Dupę czasami trzeba podnieść. A trochę mnie dupsko boli, bo przedwczoraj te 40 km jechałem, a miałem przerwę prawie miesiąc, bo ostatnio jak zwróciłem uwagę, to jechałem chyba 3 grudnia. No nie, no to już jest średnio przyjemne. No. I do tego jeszcze nic nie widzę. No nie, latem to już tutaj na pewno nie polecam. Jeszcze teraz nie jest obrośnięte chwaściorami. No gdzie tam? To tylko dla wędkarzy twardzieli tutaj jest przejście. Albo twardzieli na MTB, no. Przecież też nie wiem po co. No dobra, spróbuję pojechać kawałek. No to coś widzę, że w miarę.
trochę mi się odechciało. Tutaj już takie jazdy. Kurde, jeszcze się właduje. Ale przynajmniej się cieszę, że tą lewą stronę, czy tam prawą, ale może się tą stronę warty spenetruje. No i mogę ten odcinek zdecydowanie od autostrady odradzić, szczególnie w okresie letnio-wiosennym, bo będzie nieźle pokrzywowo. A czegoś nie zgubiłem? Nie, jeszcze nie. No to jak widzieliście, niezłą przeprawę sobie tam zorganizowałem. Od tego mostu, od wiaduktu, od autostrady tu w kierunku Śremu, no to ten odcinek tam jest naprawdę średni. Nie polecam tego robić, no ale jak ktoś lubi, tak jak ja, to zawsze może spróbować. I co? I lecę dalej. Teraz odbijam kawałek od Warty, bo Warta jest za mną. Tu widzicie, w Luboniu deweloper wybudował takie ładne bloki przy samej Warcie. Fajnie, fajny widok mają. I tu mamy takie tereny właśnie zalewowe. I ja odbijam tam i będę wracał potem z powrotem do Warty. Widocznie tutaj nie ma kompletnie przejazdu. Jakby tam był. O, i wróciliśmy do Warty. Kurczę, no wygląda jakby miała być wiosna. Ale pięknie. Co tu się wydarzyło? Przeprawka. Ale bobry tutaj podziałały ostro. Zobaczcie jak. O, i znalazłem takie miejsce na ognisko. Pierwsze w sumie miejsce. Ciekawe, godne zatrzymania się. Tutaj nadal mamy Luboń po drugiej stronie. A tutaj bodajże są Czapury, czy Wiórek. Czy Wiórek jeszcze jest kawałek dalej chyba. No, chwilę łyk wody i lecę dalej. No i przejazd jest nadal, no nic ciekawego i obawiam się, że będzie tylko gorzej. Wydawało mi się, że ten zakład nie funkcjonuje. A tu pełno jest worków, takich big bagów tak zwanych. Oni jakieś tutaj produkowali coś dla rolnictwa, jakieś, nie wiem, pestycydy czy coś takiego. Wiem, że coś dla rolnictwa, chemiczne zakłady w Luboniu, strasznie śmierdziało i byłem pewien, że to nie działa, nie funkcjonuje. Może tak jest, ale co jest w tych worach w takim razie? Oto jest pytanie. Mamy Wartę z powrotem. I niestety taki odcinek asfaltowy. Minęliśmy Wiórek i jedziemy wzdłuż Warty taką o wiele ciekawszą drogą. Ale jestem na odkrytym terenie i zaczęło mocno wiać, chociaż po drzewach tego nie widać. Ja też jadę zdecydowanie szybciej teraz. No przecież się ślimaczyłem. Dobra, zrobimy małą przerwę.
Co my tu mamy? Dobra, na razie pokażę wam tylko to. Batonika. Zjemy sobie batonika, popijemy wodą i lecimy dalej. Mam przejechane 24 km w 1,5 godziny. Ale widzieliście, jak wyglądała ta droga. No i lecimy dalej. Nie wiem, czy czasami nie zmodyfikuję mojego planu, bo jest godzina 12. Zostały mi tak naprawdę 4 godziny jasnego. I nie wiem, czy zrobię wszystko to, co chciałem. Zobaczymy jeszcze. To jest 50 gram baton energetyczny arachidowy, wyprodukowany w Unii Europejskiej, a dystrybutorem jest Arpol, także Arpol nie jest producentem. 50 gram podają, że ma 442 kalorie w 100 gramach produktu, czyli 220, bo on ma 50 gram. Jest naprawdę smaczny, taka zbita konsystencja, czuć owoce w nim. Nie, naprawdę fajny, polecam. Tylko oczywiście pół tablicy Mendelejewa, nie? O, i tutaj od biurka ten odcinek jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczny, bardzo fajny. Tak właśnie sobie to wyobrażałem. Tak chciałem, żeby to wyglądało. No i tutaj to tak wygląda, ale tam przy Poznaniu no to był dramat, ale już dobra, nie będziemy tego wspominali. I cieszmy się tutaj ładnym widokiem Warty i fajną ścieżką w lesie nad rzeczką. Proszę, pięknie. Super klimat. Aczkolwiek podejrzewam, że latem jest tutaj sporo ludzi. No i kolejne zwalone drzewo. Za rzeką Wartą tam jest plaża taka miejska, można powiedzieć, w Puszczykowie. Będąc tam ostatnio po tamtej stronie, zastanawiałem się, co jest po tej stronie. A tu są takie ładne, widzicie, ścieżki. Naprawdę warto tutaj przyjechać. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No ale nie spodziewam się, że było coś innego, bo tu widać, że typowo spacerowo jest wydeptane. Czyli wygląda to lepiej nawet niż po tamtej stronie, tutaj od tego momentu. Jedziemy dalej. Jak tam, Rondel? Gotowy na dalszy? Jedziemy, chodź, nie marudź. Stawię was troszeczkę pod kątem i śmigamy. Nie wiem, widzicie dobrze wszystko? Myślę, że tak. Słuchajcie, temperatura 7 stopni. Miała wzrosnąć do... Łopa! Miała wzrosnąć do 9, 10. No trudno.
ale i tak jest, no jest mega ciepło, umówmy się, no taka temperatura 3 stycznia, no kto by się spodziewał. Ale z racji tego, że mają być ochłodzenia, to postanowiłem to naprawdę wykorzystać. Tym bardziej, że zobaczcie, jak jest sucho. Normalnie jakby miała wiosna przyjść. Ja bym nawet był za tym, żeby nie było zimy już w Polsce. Chyba dużo ludzi by było za tym. Tylko w górach sobie pada śnieg. O, ale takich korzonków to ja nie lubię. No nie przepadam. A to co? Komora techniczna Aquanet. A, i to jest ścieżka rowerowa nawet, no proszę. Ło, ale teraz dobiłem. O, lender, chwila zagapienia. Będzie kapeć. Mleko się wylało, czy się nie wylało? Nie, chyba się nie stało. Ale dobitka była. No pięknie. No cóż, musiałem zboczyć z drogi. Tam się nie da, naprawdę już się nie da. Nawet nie było ścieżek od dzików, żeby jechać dalej przy Warcie. Więc, bo tam ktoś sobie odgrodził swój teren prywatny, na którym była ścieżka, elektryczny pastuch, bla bla bla. No nie było naprawdę tam możliwości przejazdu. Więc do mostu nie dojadę tutaj wzdłuż. A, ale tego nie było. A nie, tutaj miałem jechać, dobra. Cholera, boję się tych budek z myśliwymi. Ostatnio pokazywali w telewizji, to już nie dość, że rowerzystę, jeden łeb, myśliwy zaszczelił myśliwego. No kurwa mać, co za debile, jak musieli być najebani. Najlepsze by było to, że podali, że tylko w dwójkę byli na polowaniu. Więc no po prostu skrajne debile. I teraz jak ufać, że ja ubrany na czarno z zielonym plecakiem, że nie dostanę strzała ze śrutów, kurde. Albo jeszcze lepiej, ze sztucera. I za chwilę będę w Rogalinku i zdecyduję co dalej, ponieważ no nie spodziewałem się naprawdę, że zejdzie mi tyle czasu na przejazd tutaj tego odcinka Warty. Kurde, masakra. I muszę cały plan przejazdu kompletnie zmienić. No ale cóż, życie. Tą drugą część zrobimy od Rogalinka dalej wzdłuż Warty. Ja nie planowałem do samego Śremu, ale zrobimy właśnie w kolejnym etapie tutaj Rogalinek Śrem, tą lewą stronę Warty i potem powrót jakąś inną drogą. Ale to już w okresie bardziej wiosenno-letnim, myślę. No bo to jest po prostu najgorsze, że dzień jest tak krótki,
Ja lubię sobie wyjechać rano i naprawdę do 22 popedałować. I to jest wtedy fan, jest zabawa. Cały dzień spędzić na rowerze. Natomiast tutaj do godziny 16 to nie da się za dużo działać. Piękny most wybudowali w Rogalinku w końcu. Stary, który był z boku, z lewej strony, już jest uprzątnięty. Jeszcze ostatnio wam na filmie pokazywałem w zeszłym roku, jak sprzątali, jak tutaj jechałem. Nie wiem, to był wrzesień, październik. Dobra, i niestety miałem jechać dalej, ale z racji tego, że jest godzina 13, modyfikuję całą wyprawę i przejeżdżam przez most i wracam wzdłuż Warty i mam zamiar tak dojechać tam do Łęczycy. Tam jest ładna droga, ja ją znam. Gdzieś po drodze sobie jeszcze staniemy i zrobimy sobie lunch, albo inaczej mówiąc po polsku obiadek z racji żywnościowej, którą mam w plecaku, i będę się kierował do domu. Za dużo nie wyjdzie, 50 km. No to tu takie ścieżki MTB, jakichś kolegów z gravelami typu trek bym tutaj nie zaprosił, by się poryczeli, aby jeździli po krzakach swoimi maszynami za 30 koła, czy tam niecałe 30, to też bym się poryczał. Już też trochę pierwsze rysy już za mną na rondlu. Już mi też go tak strasznie nie żal. Wiadomo, specjalnie go nie będę rozwalał czy rysował, ale właśnie chyba dlatego nie chciałbym mieć takiego droższego roweru, bo tutaj to już bym się popłakał, albo pewnie bym tu w ogóle nie próbował wjeżdżać. Miejsce na ognisko, śmieci. O. No dobra, to robimy sobie porządną przerwę. Sucha ławka pod wiatką. Kurde, bajka. Stoliczek, nie będziemy się męczyli z niczym. Bohaterem będzie dzisiaj taka oto racja żywnościowa. To jest posiłek wojskowy, makaron z serem w sosie pomidorowym, no czyli bezmięsny. I teraz tak, gotowe do spożycia w 10 minut. Zestaw zawiera makaron z serem w sosie pomidorowym 300 g, suchary specjalne SU 45 g, bezpłoniowy podgrzewacz chemiczny, szaszetkę z wodą do podgrzewacza, akcesoria dodatkowe, serwetka, łyżka jednorazowa, przyprawy, sól i pieprz. No i ważność tego: najlepiej spożyć do września 24, czyli spora, długa. I to jest oczywiście racja żywnościowa od Arpolu. To zrobimy rozpakowanie tego. O, kurde, tam mora brudna. Ale chociaż jest ostra. I zobaczmy, co tutaj mamy. Pokaż, kotku, co masz w środku. Dobra, wszystko wyjęte. I tak, pierwsze to oczywiście suchary wspomniane, specjalne SU1. O, i mamy rację żywnościową bardzo podobnie zrobioną jak
w tym Amerykanie to robią. I teraz tak, właśnie się zastanawiam, czy zrobić to, bo mam podgrzewacz bezpłomieniowy w tym podgrzewaczu, a tutaj sobie w kubku zagrzać wodę, bo mógłbym to teraz do tego kubka sobie wrzucić, ponieważ zabrałem z innej racji żywnościowej kostki Esbita. To z mojej ostatniej wyprawy, jak jechałem do Wrześni, to jak możesz oglądać się film, bo zużyłem tylko jedną kostkę, a zostało ich 5 jeszcze. Ale w takim razie, dobra, na tym podgrzewaczu zrobimy sobie wodę, a w tym podgrzewaczu chemicznym, bo tu mamy też tą wodę, określoną ilość, bo to jest też bardzo ważne, żeby za dużo i za mało nie nalać do tych podgrzewaczy. Dobra, to ja to w sumie to zrobię i przejdziemy, bo tu jeszcze co nam została? Serwetka z łyżką i został pieprz czy sól. I ktoś do mnie dzwoni. Ale się rozłączymy. Otwieramy. Papiery łapiemy, żeby nam nie podlatywały. Wkładamy naszą rację. Wlewamy wodę. Dobra, to oczywiście zamykamy. Ta woda, żeby się dostała do tego, widzicie, to musi się wlać woda i podgrzewacz ma zadziałać. No dobra. Ruszy. Jeszcze nie ruszył. Odłożymy to na bok i zrobimy sobie coś do picia ciepłego. A zabrałem chyba kakao, też z innej racji żywnościowej, a na tą... O! Mam kakao z amerykańskiej racji żywnościowej. To sobie wsypiemy tutaj, ale najpierw musimy uruchomić Esbita. O, zadziałał. Zobaczcie to. Co się dzieje? O kurde. Takiego efektu też nie widziałem w życiu. Dobra, kubek będzie stał. Dajemy tabletkę. Ale takiej reakcji podgrzewacza i tak opóźnionej to nie widziałem jeszcze. Ale dobre. Nie, lubię te suchary. Kurde, jaki tu fajer. Czy to się podgrzało i jak to smakuje? Czy będzie smakowa, czy nie będzie smakowe? Gdzie to otwieramy? Tutaj. Dobra. Wygląda całkiem spoko. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać chyba. A jak będzie smakowo? Makaron. No oczywiście nie jest al dente. Pierwsze co trzeba podkreślić, że jest naprawdę pierwszy raz zjem z takiego podgrzewacza chemicznego coś, co jest gorące wręcz, a nie tylko jakby udaje, że jest ciepłe. Zobaczcie, to jeszcze z tego paruje.
No smak, to jest, dam pieprzu, może coś tu pobudzi, ale to jest w ogóle bez smaku. Taki, nie wiem, jakby ktoś mi powiedział, tam nie ma sera, tylko jest makaron, nie wiem, z czymś. Ja bym w to uwierzył, bo tutaj tego sera, no ja nie czuję tu żadnego sera. No bez kitu. Zamieszamy. Nie no, największym bajerem to jest to, że to jest naprawdę ciepłe. Tego się nie spodziewałem, wręcz gorące. Z pieprzem lepsze. Więc jak to mówią żołnierze, obiad zjedzony, dzionek zaliczony. Kakałko. Nawet. Ważne, że coś ciepłego. To jest lepszy pomysł nawet niż kawa. Takie kakao. Natomiast co do tej racji żywnościowej, ona nie była jakaś droga, bo ja bym musiał sprawdzić. Wrzucę tutaj jaka jest cena i wrzucę linka Wam do tej racji żywnościowej Arpolu, bo warto wejść i odwiedzić sobie stronę internetową Arpolu i ten sklep, bo tam jest sporo fajnych, ciekawych rzeczy, więc warto sobie coś tam kupić na takie wyjazdy, właśnie jak ja robię, żeby po prostu móc się cieszyć tym, że na takim wyjeździe właśnie w teren nie jesteśmy zdani na nikogo i nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Wystarczy mieć jakiś kubek, jakiegoś właśnie zbita, czy jakąś małą, jakiś mały kartusz z palnikiem. Ja właśnie nie chciałem brać żadnego palnika dzisiaj, dlatego skorzystałem z tego zbita. No a ta racja żywnościowa, ten makaron z tym serem, no tak jak już wspomniałem, jakbym miał to jeść w takich warunkach domowych, to bym się nieźle wkurwił, bo to nic smacznego nie było. Na pewno pożywne, no bo makaron z sosem, nie sprawdzałem nawet ile to ma kalorii. Wrzucę tutaj jakie to są kalorie. Polecam tą przystań tutaj w Puszczykowie, bo tutaj już przejeżdżałem kilka razy, no kilka, może z 3. Widziałem, jak ludzie sobie tutaj robili grilla, ognisko, dzieciaki się bawiły. Najzabawniejsze jest to, że z takich rzeczy ostatnio co zauważyłem, to Ukraińcy korzystają, a Polacy w ogóle nie potrafią się cieszyć takimi rzeczami. I tu mamy wielką pętlę Wielkopolski, którą można zrobić płynąc dookoła, słuchajcie. Tak, no to jest kurde niespodziewane, że mi się wydawało, że rzeki płyną zawsze w jedną stronę, ale tutaj możecie sobie, o tu jesteśmy, Puszczykowo, mamy kierunek, no kierunek mamy jeden, tak, no bo tu z nurtem to płyniemy, chociaż nie kumam tego, dobra, mniejsza z tym, ale też właśnie myślałem o tym, żeby zrobić taki bike rafting, tylko packraft by trzeba było skądś pożyczyć czy kupić. Zobaczymy. Także teraz będę się zbierał już pomału do domu. Blokajmy, którą mamy godzinę. 13:30, więc tu pół godziny mi zeszło na obiadku. Jeszcze chwila sobie dopiję, posprzątam po sobie i lecę do domku. Co do tego plecaka, miałem taki incydent, że chyba 2 lata albo lepiej zajmowałem się triatlonem, amatorsko oczywiście dodam. No i 2 razy udało mi się zrobić połówkę w Gdyni, stąd też ten plecaczek. Czyli 2 razy zrobiłem połówkę, czyli zrobiłem całego Ironmana. Nie, to tak nie jest. Całego marzyło mi się, ale teraz już nawet mi się nie marzy, bo treningi są katorżnicze do tego, żeby przejść w miarę sprawnie całego, więc połówka to jeszcze, to jest tam lajcik. Każdy amator powinien sobie dać radę, który rok wcześniej wstał z kanapy, a ja wolę takie właśnie przejazdy jak dzisiaj, taki
w podróżniczym tempie. Zwiedzamy, oglądamy. No miałem dla Was ciekawe atrakcje. Tak naprawdę trzy fajne atrakcje, których Wam chciałem pokazać po drodze, których sam nawet nie widziałem, a tutaj są w pobliżu. Ale to następnym razem, next time. Teraz lecimy dalej już wzdłuż Warty, wzdłuż nurtu w kierunku Poznania. Wracając jeszcze do tematu racji żywnościowych i firmy Arpol, nie reklamuję ich, nikt mi za to nic nie zapłacił, to nie jest sponsorowane. Po prostu uważam, że należy wspierać polskie firmy, a szczególnie jeśli robią coś dobrze albo bardzo dobrze. No tutaj akurat z tym makaronem to było średnio, aczkolwiek powiem Wam tak, że mimo tego, że to nie było jakieś kulinarnie zarąbiste, albo jakieś smaczne, dało się to zjeść, nie było niesmaczne i czuję naprawdę ciepełko w brzuchu i sytość, i chyba to najbardziej chodzi, o takie coś chodzi w racji żywnościowej. No i właśnie jestem po poważnej glebie. O kurde, podjeżdżałem pod skarpę i na samym końcu uślizgło mi się koło, buty się nie wypięły i centralnie na prawy bok kepa. No rondel troszeczkę znowuż zdobył kolejne rysy na siodełku i trochę na ramię. Oczywiście ja biodrem pierdyłem o jakiś korzeń, ale nic mi się nie stało. Będą stłuczenia, będzie co wspominać. Przejechane 37,5 km, więc do domu no będzie niecałe 50, no ale cóż. Czyli styczeń się, można powiedzieć, na dobre jeszcze nie zaczął, a ja będę miał nawinięte w nowym roku już 110 km. Więc fajnie, fajnie. Tylko perspektywa na następną wycieczkę. Oj, to nie wiem, kiedy będzie następna wycieczka. Jak pogoda pozwoli. I praca i czas. No dobra, i tym sposobem bezpowrotnie oddaliłem się już od Warty. Także przejechałem i prawym i lewym brzegiem Warty, wschodnim i zachodnim brzegiem Warty, pod prąd i z prądem, można powiedzieć. Nie tak to wszystko miało wyglądać, ale i tak jestem zadowolony, więc pomału teraz będę kierował się do domku. Tak naprawdę zostały mi 2 godziny jazdy jeszcze za dnia, tak, umówmy się, bo o 4:00 no to już mamy obligatoryjne ciemności, ale będę wcześniej w domku, to nawet tym lepiej. O, i dojeżdżamy do wiaduktu. Tutaj taka ciekawostka. W tamtą stronę Poznań. Tam do Poznania, a tam do Wolsztyna. I tutaj bodajże raz w roku można zobaczyć lokomotywę na węgiel, która jedzie właśnie Poznań-Wolsztyn. Tutaj są komorniki, czyli moja stolica seksu i biznesu. Oczywiście, a tam w oddali majaczy nam Poznań. A tutaj jeszcze po lewej stronie mamy początek Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ja będę kończył. Pamiętajcie, ruszajcie dupska z kanap, żeby wam mleko nie zastygło w oponach. Pamiętajcie o mleku w oponach. Trzeba kręcić tymi kółkami. Zobaczcie, dzisiaj 3 stycznia, a ja będę miał prawie nakręconą 100 już. Więc się z tego niezmiernie cieszę. No, oczywiście nie wszyscy sobie mogą pozwolić. W środku tygodnia mi się udało żetonika szczelić sobie na żądanie, urlopik i wykorzystałem właśnie ten piękny, słoneczny i ciepły dzień, bo mamy cały czas 5-6 stopni, miało być 9-10, ale i tak jest petarda. Także dajcie proszę tylko znać, jeżeli wam się podobał filmik. Napiszcie w komentarzach, czego mniej, może mniej muzyki, może mniej mojego ględzenia, a więcej jeżdżenia. Napiszcie,
Postaram się dostosować tak, żeby wszystkim się to przyjemniej oglądało. No mi to sprawia niezmierną frajdę. Montaż z tych filmów, nagrywanie i cała ta zabawa. Także do zobaczenia na trasie. Trzymajcie się. Hej.